Run it, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. Siema, siema. Słuchajcie, zgodnie z waszymi sugestiami nie kręcę egzaminu, ale uwierzcie mi na słowo, Sebastian dzisiaj zdaje poprawkę. Na razie jest po strzelaniu ślutowym i ledwo, ale zaliczył. Także teraz czekam na wyniki kuli. Zaraz dam wam znać, czy zdał. Zdał? Zdał. Ale ledwo? Nie, dobrze. 3 ósemki, 2 dziewiątki. Poszło wszystko, zaliczone, kurwa, mamy to! Jezus, co za stres, powiem wam, masakra, nie spodziewałem się. Masakra, jak dziecko. Powiedzmy, że mam 18 lat, miałem prawo. Pozdrawiam. Witajcie kochani. Sprawa co najmniej dziwna. Dzwonię do Wacha i mówię, słuchaj, co ty gościu nie polujesz ostatnio? A on mówi, że zmienił hobby. I że jak chcę, to mogę wpaść zobaczyć. Generalnie jest tak, że wiele nas z Wachem łączy. Mamy wspólne zainteresowania, tak? Między innymi motocykle. Trochę jeździmy po drogach, trochę jeździmy po torach. Natomiast co on tam kolejnego wykombinował? Sam jestem bardzo ciekawy, także chodźcie do niego, zobaczymy i spróbujemy go wyciągnąć na jakieś polowanko. W końcu. Bo on tak podobnie jak ja jeszcze rogacza nie strzelił. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, czym teraz aktualnie się zajmuję oprócz myślistwa. Zainspirował mnie mój kolega z koła Zeniu, któremu bardzo dziękuję i serdecznie go pozdrawiam. Pomógł mi w założeniu malutkiej na razie pasieki, ale myślę, że z biegiem czasu się rozwinie. Jest to mój pierwszy sezon, powiedzmy, pierwszy sezon kilka miesięcy. I dzisiaj robiliśmy pierwsze wirowanie, które było dla mnie szczególne, bo pierwszy raz wirowałem w ogóle miód. Dużo miodu żeśmy nie odwirowali. Odwirowaliśmy zaledwie tylko 10 litrów miodu, ale uważam, że wynik jest całkiem. Historia zaczęła się, długo myślałem o założeniu pszczół. Oglądając filmy, czytając literaturę, uważam, że to jest ciężki kawałek chleba, bardzo duża wiedza do nauczenia się. Ludzie, którzy mają ule 30-40 lat, twierdzą, że dalej się uczą tych pszczół. Zeniu, który mnie zaraził tym wszystkim i pomógł mi w ogóle w zorganizowaniu tego wszystkiego. Kolega nasz, który wybudował kapliczkę, którą widzieliście na filmie w poprzednim odcinku, pomógł mi, pokazał mi, przekazał mi wiedzę. Oczywiście wspiera mnie, każda jakaś nieprawidłowość, to dzwonię do Zenia, Zeniu mi pomaga, opowiada, uczy, co dalej z tym robić. No na razie jest fajnie, cieszę się, że mam te pszczółki, mamy pierwszy miód, cieszę się, że dzieciaki mogą też w tym uczestniczyć, bo są też bardzo zafascynowane, jak to się dzieje, jakie to są rodziny, co się dzieje z tymi pszczołami. Czy trudno zacząć? Tak, jak w każdej pasji na pewno jest pomocna osoba, która już się tym zajmuje, która wie, może poradzić, nauczyć, co z tym w ogóle, jak ugryźć w ogóle na samym początku. Na początku przede wszystkim to są chęci, bo bez tego to nic nie wyjdzie. Później oczywiście pszczoły, czyli trzeba było kupić ul, trzeba było poprosić kolegę, który ma pszczoły, który złapał rójkę, przekazał tą rójkę. Później kolejne sprzęty, jak na początku trzeba kupić wirówkę, przygotować sobie stanowisko do odsklepiania. No dużo tego nie ma, ale jednak jakiś na początek jest nakład, gdzie trzeba to zakupić, a później to jest sama przyjemność pracy z tymi pszczołami. No i miejsce. No oczywiście miejsce jest ważne, bo czym bogatsze miejsce w nektar, tym więcej tego miodu zbierzemy. Ja mieszkam, tak jak widać, w lesie, więc ten miód będzie, powiedzmy, leśny, spadziowy, wielokwiatowy. Te pszczółki latają po wszystkich drzewach, i po sosnach, i po akacjach, to co w okolicy znajdą najbliżej. Rzepaki też są niedaleko, ale one raczej będą latały tam, gdzie mają ten nektar bliżej do znalezienia, gdzie jego jest więcej i na pewno będą nosiły go szybciej. Nie trzeba mieć pozwoleń, trzeba tylko zgłosić weterynarii, że założyć pasiekę i nieważne, czy to jest 1 ul, czy to jest 100 uli, trzeba zgłosić to we weterynarii. Podstawowe takie stanowisko pracy pszczelarza to jest na pewno wirówka do odwirowania miodu, stół, na którym odsklepiamy sobie rameczki, żeby ten miód uwolnić, żeby on mógł się odwirować. No i później ten miód leci sobie już z wirówki do wiadereczka, a później trafia do takich oto słoiczków. Chęć, miejsce, no i trochę pasji, żeby się tym zająć. Najważniejsze pytanie, czy będziesz jeszcze myśliwym? Tak, cały czas będę myśliwy. Trzymam Cię ze sobą przecież. Gratuluję Ci, piękna inicjatywa, dasz mu. No, to zagadka się rozwiązała. Już wiecie, co Wachu robi w wolnych chwilach, zamiast polować. Pszczółki wypasa. Ale fajnie, cieszę się, że Wachu ma coś nowego, a ja mam słoik świeżego miodu. Ruszamy, Filipie.
Przed nami tak zwana Górka Prezesowska. To ja strasznie lubię, już nie po raz pierwszy wam mówię, że lubię takie lokalne nazwy. Takie różne, tylko nasze, nie? Jest sobie góreczka lokalna Prezesowska i koniec. Już pewnie nikt nie pamięta, o jakiego prezesa chodziło. Ja już na przykład nie wiem. Nieważne. Prezes to prezes. Któryś się wystarczająco przysłużył, żeby mieć swoją górkę. Pół komary. Ja pierdzielę, masz ten? Zobaczcie, ile za Filipem komarów leci. Patrz, już coś widzimy. Patrz. Widzisz? Już coś ma. Do tego wachu jest 214. Nagrywaj, jeszcze nagrywaj. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Ja bym tego podchodził wachu. To tak idę. Co? To idę. Ja idę z tobą. Jeżeli uważasz, że ten film jest tego warty, to udostępnij go proszę w swoich mediach społecznościowych. Braliśmy również udział w obchodach Dnia Dziecka na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu. Mała kameralna impreza, ale myślę, że bardzo wesoły dzień spędzony przez dzieciaki. Wspólnie pobawiliśmy się z psami, troszeczkę sobie poopowiadaliśmy o naszych działaniach, o naszych pieskach, o przyrodzie, o zwierzętach. Na pełną relację z tego wydarzenia zapraszam Was. Tutaj pod linkiem macie
Możecie sobie sprawdzić, jak to wyglądało. Jeszcze tak, dwie ostatnie osoby na lewo. Akcesoria dla naszych podopiecznych dostarczyła firma For Wild EU. Polski producent akcesoriów dla psów. Musicie wiedzieć jedną rzecz. Nie wszystkie pieski kochają tłum. To nie jest pudel. To może pani Magda, proszę. Słuchajcie, to są wyżły. Pasje, czyli takie swoje zamiłowanie ogromne. I ten pies uwielbia robić, jak myślicie co? Do czego to służy? Apor. Oczywiście, to jest apor, to się nazywa dummy, albo po polsku na przykład gorąco, chce jak najszybciej sobie odpocząć, tak? W ten sposób poddaje nam apor i widzicie, że ja się z nim nie szarpię, ona to robi spokojnie. Mamy godzinę i 10 minut, żeby dojechać z centrum Wrocławia do Gliwic. Zobaczymy. Moim zdaniem do zrobienia, jak myślicie? Damy radę? Także musiałem tylko tutaj ze strzelnicy zabrać parę rzutek. Pozbierałem z ziemi, recykling, żeby nie było. A po co? No, na pewno się nie domyślacie. Chodźcie, lecimy, bo nie ma czasu. Pogadamy za chwilę. 7 minut spóźnienia. Jakbym nie musiał tankować, to bym zdążył. Czyli z centrum Wrocławia do Gliwic godzina 17. Dobrze. No, siemaneczko. Nazywam się Jacek Kinel, jestem optometrystą, ortoptystą. Historia z okularami strzeleckimi zaczęła się od jednego klienta, który przyjechał do mnie z okularami typowo strzeleckimi, nie chcę tutaj zdradzać nazwy. Natomiast były to specyficzne okulary o specyficznych parametrach, gdzie żaden optyk nie chciał mu zrobić do tego szkieł korekcyjnych. Klient potrzebował wykonać okulary pod indywidualne zamówienie z mocami korekcyjnymi, czego nie mógł nigdzie zrealizować ze względu na poziom skomplikowania tematu. W obecnej sytuacji na rynku jest tak, że są pewne rozwiązania, ale rozwiązania te są głównie skierowane do ludzi, którzy nie mają wady wzroku. Czyli ta grupa ludzi, którzy mają wadę wzroku jest, że tak powiem, niezagospodarowana. W jaki sposób? Wszystkie dostępne obecnie rozwiązania opierają się na filtrach kolorowych, które mają podwyższać kontrast żółtka, poprawiać jakość odzorowania obrazu, natomiast nie biorą pod uwagę zazwyczaj ostrości wzroku, ponieważ są do nich dostępne tak zwane wkładki korekcyjne, adaptery. Nie wiem, spotkałeś się z tym pewnie gdzieś po drodze, że wkłada się taki adapter z mocą korekcyjną do oprawy i wtedy można zamontować tam korekcję. Natomiast te adaptery są zazwyczaj za małe, dają ograniczone pole widzenia, krzywizny tych adapterów są nienaturalne, przez co ludzie o większych wadach wzroku mają problem z taką dobrą percepcją wzrokową, a w strzelaniu, jak wiadomo, podstawą jest jak najlepsza percepcja wzrokowa, jak najlepsze widzenie, najbardziej komfortowe odzorowanie obrazu. Dodatkowo używanie wkładki korekcyjnej powoduje, że my patrzymy przez dwa ośrodki optyczne tak naprawdę. Mimo że ten jeden jest zerowy, to zawsze z punktu widzenia fizyki, optyki jakieś przekłamanie obrazu jest. To recepta? To jest recepta dla Ciebie. To są Twoje moce. Zacząłem badać rynek pod kątem właśnie filtrów kolorowych i okazało się, że są różne filtry do strzelania, ponieważ każdy ma subiektywne odczucie jakości widzenia w danym kolorze filtra. Większość strzelnic w Polsce jest opartych na kolorze zielonym, czyli mamy w tle zieleń. Co ważne przy kolorze filtra do strzelania, żeby tą zieleń troszeczkę osłabić, ten efekt zieleni, żeby był wygaszony, żeby lepiej było widać żółtka na tym tle. Jeżeli ten filtr dodatkowo podniesie nam kontrast żółtka, a taki jest również cel, wtedy mamy dobre widzenie, dobrą percepcję. To jeszcze refundacja z NZ-u nie można. No oczywiście, to podstawa. Filtrem pierwszego wyboru często jest filtr czerwony. To nie jest dokładnie czerwień, to jest kolor cynober, czyli czerwony złamany pomarańczem. Jest to kolor filtra, który ma za zadanie podwyższyć jakość odzorowania żółtka. Natomiast jest to kolor filtra mocno bodźcujący. Co to oznacza? Że wszystko dookoła robi się troszkę czerwone. Dla strzelców, dla których czerwony kolor jest zbyt mocno bodźcujący, jest rozwiązanie w postaci filtra w kolorze Rose Bloom. Jest to kolor różowy złamany purpurą. Jest to kolor, który również eksponuje żółtka, ale w sposób bardziej komfortowy, spokojniejszy i mniej obciążający nasze oczy. Kolejnym kolorem, który jest dostępny w moim portfolio, jest kolor żółty. Kolor żółty mocno eksponuje otoczenie, mocno podbija kontrast, dzięki czemu łatwiej nam jest odnaleźć żółtka w przestrzeni na osi strzeleckiej. Jest to uniwersalny kolor filtra pod trudne warunki oświetleniowe.
Najważniejszą sprawą w oprawach do strzelania jest duże pole widzenia, czyli duże oprawy, wysokie, wertykalnie, które można tak poustawiać na twarzy przy pomocy na przykład nosków, dzięki czemu można podnieść je powyżej linii brwi, co pozwala nam na dobrą percepcję, kiedy składamy się do strzału. Wiadomo, że szczególnie trapowcy mają tendencję do mocnego składu. Parametry indywidualne musimy teraz określić, czyli musimy pomierzyć. mierzymy się. Tak, mierzymy się. Każde okulary do strzelania są, można powiedzieć, szyte na miarę. Zaczynają się w gabinecie podczas badania, następnie dobieramy kolor filtra, no i ustawiamy oprawę na twarzy pacjenta tak, żeby była komfortowa podczas strzelania. I cały proces wykonywania produktu, który opiera się od badania wzroku, poprzez wybór kolorowego filtra, poprzez dobór oprawy i ustawienie tej oprawy na pacjencie, czyli indywidualne kąty, manipulacje, regulacje, to wszystko obejmuje usługa oferowana właśnie przez Redlens. Słuchaj, no a może to jak już tu się pofatygowałem, to byśmy naszym widzom w prezencie jakąś zniżkę zaoferowali, co? No pewnie, że tak. Dla widzów kanału Top Hands zróbmy 10% zniżki na okulary strzeleckie. Do końca sezonu macie czas, żeby pojawić się u mnie w gabinecie i zakupić okulary ze zniżką na hasło Top Hands oczywiście. Dobra, a jakie to są w ogóle kwoty, jeżeli już o pieniądzach mówimy? Większość realizacji zamyka się w kwocie od 800 do 1200 zł. No i dobra, słuchajcie, no czyli tak, pomierzone, okazało się, że oczywiście mam jakąś tam wadę wzroku, ale taką malutką, która pewnie już wynika, tak domyślam się, że z wieku. No i teraz tak, wybrane są opraweczki, wybrany jest kolor i czekamy, jak długo czekamy? Około 7 dni. 7 dni, czekamy na to, aż przyjdą szkła, w rameczkę i co, poczta? Poczta, paczkomat, cokolwiek. Okej. No, a ja zabieram te zeróweczki na testy, bo jutro i tak się już umówiłem na strzelnicę, więc zobaczymy jak to lata. No muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo się dzieje. Wczoraj wyszedłem tylko na chwilę, żeby zrobić dosłownie taki pierwszy test, a właściwie to nie tyle test, co po prostu mnie ciekawość zżerała, jak widać w tym sprzęcie, na który nigdy nie będzie mnie stać pewnie, ale po prostu, no wiecie, jak się ma możliwość, no dostałem coś do ręki, czego nigdy nie widziałem, takiej jakości sprzętu. Chciałem sobie popatrzeć i w 10 minut upolowałem dzika. Mamy strasznie dużo teraz szpeju do testowania. Bardzo dziękujemy dystrybutorom za możliwość, natomiast no, okres jest cokolwiek ciężki, ale no, jak zobaczyliśmy to cudeńko, Pulsar Merger, coś tam XL, najwyższy model, jak to zobaczyliśmy po prostu z Sebastianem, mówimy, no nie, no musimy jechać, chociaż bez kompletnie żadnej nadziei na spotkanie czegoś sensownego. Dobrze, że w ogóle broń wzięliśmy, bo mieliśmy taki plan, żeby z broni jechać. Słuchajcie, jaki przypadek, przyjeżdżamy na pole, kompletnie bez planu, po prostu duży zasiew kukurydzy, więc uznaliśmy, że będzie to tyle dobre miejsce, że będzie coś tam widać, jakieś zające, sarny, bo na dziki to u nas tam nie liczymy w tej chwili, ASF dziesiątkuje nam populację dość poważnie. I wyobraźcie sobie, autentyczna sytuacja, wychodzimy bez broni na górkę, oglądamy tam zając, coś tam, jakieś sarny, podniecamy się tym sprzętem i dosłownie za 30 sekund wychodzi z rzepaku pojedynczy dzik na 500 metrów, więc Sebastian wrócił po broń. I teraz wyobraźcie sobie, że na tej broni mamy założony z kolei kolejną testówkę, ponieważ tam jest, co tam jest? Part DS35. Part DS35, coś tam LRF, którego nie miałem jeszcze nigdy w ręce wcześniej, więc dzik na polu, a my słuchajcie, kombinujemy, gdzie tam się coś w ogóle włącza, gdzie tam jakieś ustawienia, no przepraszam, miałem w ręce, bo przystrzelałem to, ale tylko w dzień, więc nie wiedziałem, gdzie się włącza w ogóle podświetlenie, cokolwiek. Na szczęście jeszcze, słuchajcie, było na tyle widno, podeszliśmy tego dzika jakimś cudem w ogóle, bo tam wiatr krążył niesamowicie. Było na tyle widno, że jak podszedłem, ten dzik mnie zwietrzył, co prawda, ale był na jakieś 80-100 metrów, nawet nie miałem czasu zmierzyć. No i było jeszcze na tyle widno, że bez podświetlenia zobaczyłem, że to jest dzik męski. Jak się okazało, taki nawet fajny wycinek. No więc padła szybka decyzja, święty Hubert daje, to trzeba skorzystać, więc udało mi się tego dzika strzelić, słuchajcie, także naprawdę dosłownie 3 minuty polowania z nowym sprzętem, takie testy miały być, po prostu sobie coś tam nagrać i zobaczcie, święty Hubert ma inny plan, także mamy wycinka i kupę pracy teraz nieplanowanej, także działamy i wracamy dalej popatrzeć, bo musimy się po prostu nacieszyć tymi zabawkami troszkę, skoro mamy taką możliwość, także no fajnie, udało się, strzał dobry. No nie mogę nic powiedzieć na temat lunety, no bo na ten moment po prostu... Zresztą zapraszamy do testu, potestujemy troszkę, ponagrywamy. Planuję
już za chwilę wyjechać na piękne polowanie w zajebiste łowisko, gdzie kolega Robert przygotował tam naprawdę fajne niespodzianki, nawet rogacze ma tam już ponagrywał, słuchajcie, nawet te rogacze, którego tam wybieramy. Także jak nam święty Hubert troszeczkę da szczęścia, to planujemy super wyjazd, super długi weekend. Planujemy spędzić go całego w 100% w lesie, nie w żadnej kwaterze, nie w żadnym domku, tylko po prostu totalnie zostajemy w lesie na cały weekend. Polujemy, cieszymy się urokami pięknego łowiska, no i też testujemy, ale testy zgodnie z obietnicą będą w osobnych odcinkach, także kto jest zainteresowany, zapraszamy do śledzenia naszego kanału. Dzisiaj przyjechałem, słuchajcie, na strzelnicę, muszę przystrzelać sobie swój sztucerek 308, bo ruszam na polowanie na Pogórze Kaczawskie znowu do Roberta. Ja nigdy nie pojadę nigdzie z bronią, z której nie strzelałem od kilku miesięcy, więc sobie sprawdzę, czy kule dobrze przychodzą. W dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, proszę pana, to mnie interesuje. Plus 4 cm, czyli mamy go w tym kółeczku. Widzicie, jest to kółko, w którym właśnie powinna się ta kulka znaleźć. Tak, jest dobrze. Plus muszę przystrzelać na tice Sebastiana Nowe Nocto, które też mamy do testów. Biorę się do roboty, słuchajcie. Broń bez paska. A propos paska. Ostatnio realizowałem dla Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgowy we Wrocławiu taki prosty, krótki film o bezpieczeństwie na strzelnicy, więc jeżeli jesteście stażystami albo młodymi myśliwymi i was to interesuje, to wrzucam wam tutaj linka. Taki prosty filmik, słuchajcie, instruktażowy tak naprawdę dla stażystów chyba najbardziej. Można sobie obejrzeć, co tam skręciłem. Są różne cudowne przyrządy, ale ja wam powiem, jak ja to robię. Myślę, że każdy tak chyba robi, ale dobra, powiem wam. Ja po prostu patrzę na 50 metrów przez lufę, przez wyloty luf, i w lunetę mniej więcej patrzę, czy chociaż jest ten sam kierunek. I śledźcie uważnie kanał, bo robimy, słuchajcie, wyprzedaż niedługo naszej broni, dlatego że zakochaliśmy się, słuchajcie, wchodzi nowa broń na polski rynek i my o tym pierwsi już od kilku tygodni wiemy, mamy zamówione już dla nas sztucery. Chcemy sprzedać parę jednostek, Sebastian sprzeda tikę, ja sprzedam albo kniejówkę, albo sztucer. Kurczę, no rozum mówi, żeby sprzedać sztucer, a zostawić sobie kniejówkę, ale na tym sztucerze jest grawerunek robiony przez artystę specjalnie na moje zamówienie. Jest tutaj wygrawerowane imię mojego syna i powiem wam szczerze, że jest to dla mnie tak sentymentalna rzecz, że chyba nie sprzedam tego sztucera, więc w sumie nie wiem. Naprawdę nie wiem, co robić, ale przyjdzie do mnie sztucer. No nie mogę wam jeszcze zdradzić jaki, ale uwierzcie mi, że hit i naprawdę mega sprzęt. Naprawdę, ja jestem już zakochany, miałem w ręku to tylko 2 razy, a bardzo chcę to mieć. Dobra. Amunicja Rapas, jak zwykle. Dzisiaj wersja XL, czyli budżetowa. Najtańsze pestki, jakie są po prostu dostępne. No, powiem wam, ściemnia troszeczkę, ale kontrasty są bardzo duże. Co tam, Wiktor? Tak, dziękuję bardzo. Ja. A. Da. C. Da. Środek to zaczepiłeś. No. I D. Da. Strzelba działa, okulary działają dobrze. No i słuchajcie, jakby jeszcze było tego wszystkiego mało, to dzisiaj przyjechałem szacować szkodę wstępnie, rzepak. No ale tutaj doszliśmy do wniosku, że szkoda była zgłoszona za późno, niedochowane terminy. Jest bardzo słaba gleba, w dodatku znaleźliśmy chowacza, także... Jeżeli uważasz, że ten film jest tego warty, to udostępnij go proszę w swoich mediach społecznościowych. No raczej tutaj na szczęście ugodowo się udało sprawę załatwić.
Szkodę facet stwierdził nam jesienią, a zgłosił w czerwcu. Także to tak nie może być. Także spisujemy w tej chwili protokół. No, na tym polega szacowanie szkód. Czasami trzeba mierzyć co do ziarenka, a czasami trzeba się po prostu jakoś tam dogadać pod jednym warunkiem, że koło nie jest stratne. W tym przypadku tusza sarny będzie przekazana. Także jeżeli mnie ogląda pan rolnik Adam, to wszystkiego dobrego i idę. Dobra, idę podpisywać protokół, słuchajcie. Potem małe zakupy i ruszam na wielkie łowy, słuchajcie, także śledźcie uważnie kanał, bo szykuje się piękne polowanko, mam nadzieję. Wszystkiego dobrego. No i tak to jest, widzicie, gospodarka łowiecka się kręci dalej, a teraz jest, słuchajcie, ważny komunikat. Dzwonił do mnie kolega z Instytutu Analiz Środowiskowych, że rozpoczął się taki ciekawy projekt, nie pamiętam jak on się nazywa, ale projekt co do zasady polega na tym, że kojarzeni są stażyści z kołami łowieckimi. I chciałbym serdecznie zachęcić Was do tego, żebyście otworzyli swoje szeregi na nowych stażystów, bo nie rozumiem, dlaczego miałoby być po prostu inaczej. Staż jest jakoś dziwnie rozumiany czasami przez niektóre koła i jest w jakiś dziwny, niezrozumiały dla mnie sposób ograniczony dostęp do tego, a potem też jest opacznie rozumiany często przez stażystów z drugiej strony, bo jest rozumiany jako bilet czy tam przepustka do bycia członkiem koła. I to jest pomyłka z dwóch stron, uważam zupełnie niepotrzebna, dlatego że w moim przekonaniu staż polega na tym, żeby się przekonać jedna strona do drugiej. Jedna strona, czyli stażysta, musi się przekonać, czy w ogóle chce być myśliwym, a członkowie koła łowieckiego przekonują się, czy chcą takiego człowieka mieć między sobą. Więc jakby otwierajmy się na nowych stażystów, ale nie gwarantujmy im, nie dawajmy im takiego fałszywego poczucia, że to jest jednoznaczne z przyjęciem do koła. Więc jest taki projekt, który polega na tym, że należy się zapisać na stronę internetową. Ja już takie zgłoszenie w imieniu naszego koła złożyłem, dlatego że nasze koło jest bardzo otwarte na nowych stażystów, ale jest bardzo zamknięte na leserów i na ludzi, którzy chcą sobie śmignąć przez ten staż. Więc zanim jeszcze to się zaczęło, to już się zgłosił do mnie kolega Mateusz albo Marcin, chyba Mateusz, który chce dojeżdżać do nas 100 km do obwodu. Trochę z nim podyskutowałem na ten temat, ponieważ na pewno są inne koła łowieckie w okolicy, ale on mi powiedział, że nie ma miejsc. Jak nie mam miejsc? Jak może nie być miejsca w kole dla stażysty? Coś takiego w ogóle nie istnieje. No ale dobra, chce być z nami, chce być u nas, będzie u nas. Ja ostrzegłem go od razu na samym starcie, że mamy wymagania konkretne. Nie są to żadne wymagania poza prawem, nie są to żadne finansowe wymagania, nic takiego, bo coś takiego nie funkcjonuje, tylko po prostu wymagamy konkretnego działania i współdziałania razem z nami we wszystkim, co robimy. Tak jak teraz byliśmy szacować szkody, to kolega będzie musiał być następnym razem z nami. Też po to, żeby się czegoś nauczyć. Jeżeli uważasz, że ten film jest tego warty, to udostępnij go proszę w swoich mediach społecznościowych. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby odmawiać młodym czy starszym ludziom uczestnictwa w tym hobby, którym jest polowanie, a rozsądnie wykorzystany ten potencjał może przynieść wiele dobrego i łowisku, i kołu, do którego potencjalny myśliwy przychodzi. Uważam, słusznie Filip, masz rację, nie powinno się ograniczać dostępu i jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja, wręcz czasami stwarzająca wrażenie, że jakby koła chciały uszczelnić się przez zakaz wstępu nowych członków, stworzyć wrażenie hermetyczności, to tak jakby w dopowiedzeniu doszukiwać się podtekstów, że mają coś do ukrycia. Ale z drugiej strony powinni sobie uświadomić, że jest to grupa ludzi, która przez dłuższy czas z sobą już przebywa. Znamy się, te nasze znajomości często się rozciągają poza stricte łowieckie problemy i chcemy się w tym środowisku nadal czuć dobrze, więc zanim dobije do nas kolejna osoba, chcielibyśmy mieć pewność, że ta osoba będzie spełniała pokładane w nim nadzieje. Przede wszystkim od strony myśliwskiej. Ma być dobrze wyszkolonym do uprawiania tego hobby w pełnym wymiarze, to znaczy zarząd koła i koledzy powinni w każdym calu liczyć na jego pomoc i on powinien umieć tej pomocy udzielić. Powinien rozumieć, że jest to grupa ludzi, która od dłuższego czasu z sobą przebywa i jak każde środowisko ma swoje pewne wymagania, swoje przyzwyczajenia, swoją specyfikę i do tego trzeba się umieć dostosować. A
błędem też jest, jak to pojmują co po niektórzy starzyści, że wystarczy, nieładnie to zabrzmi, wkupić się w łaski kilku osób z zarządu, żeby już się poczuć członkiem koła. Nie na tym to polega. U nas w kole konsultujemy się bardzo szeroko z wszystkimi myśliwymi i jeżeli jest naprawdę zdecydowana większość osób za tym, żeby przyjąć kogoś w szeregi naszego koła, to dopiero otwieramy mu ścieżkę, dopiero otwieramy mu drzwi do tego koła. I tak to powinno wyglądać. Powinni starzyści liczyć się z tym, że nie mówię tu o wkupywaniu się w łaski, ale pokazać się z jak najlepszej strony wszystkim myśliwym w kole. W ten sposób to pojmuję. W ten sposób pojmuję staż i podejście do stażu potencjalnych kolegów myśliwych. Którego ty nie robiłeś. Z racji tego, że byłem zwolniony. Najłatwiej się mówi temu, co nie robił. Także zachęcam Was jeszcze raz, zarejestrujcie się na stronie Analiza Środowiskowa.org i wypełnijcie formularz, jeżeli jesteście kołem łowieckim chętnym, a jak nie jesteście chętnym, to zmieńcie podejście i zacznijcie być chętni. A stażystów serdecznie zapraszamy do kontaktu z fundacją i mam nadzieję, że po tej akcji już nikt w Polsce nie zostanie bez możliwości podjęcia stażu. Słuchajcie, a tak jeszcze bardzo ciekawy temat do dyskusji. Jestem ciekawy bardzo Waszego zdania, bo ja na ten temat dyskutuję szeroko, tak live, a teraz chciałbym Was zapytać, co sądzicie. My tu z Tomkiem, myślę, że mogę w imieniu nas dwóch powiedzieć, uważamy, że, bo Tomek ciekawego problemu dotknął, bo zarząd ma na sobie brzemię w postaci, to jest niby przywilej, tak, ale to do dupy taki przywilej, że my możemy przyjmować do koła, tak, no nasz właściwie jesteśmy jedynym organem, który powinien przyjmować do koła, nie licząc odwołania. To jest nonsens jakiś. Dlaczego grupka kilku osób ma decydować o tym, kto będzie w szeregach stowarzyszenia, czy grupy ludzi, która liczy nierzadko pod setkę, czy nawet moje jedno koło to jest ponad 100 osób. I teraz 4 czy 5 osób decyduje o tym, kto będzie naszym kolegą, a kto nie. A jeszcze jest druga strona medalu, że jeżeli taka grupa ma jeszcze od niedawna w nowym statucie ma jeszcze jeden bardzo brzydki przywilej albo obowiązek niekiedy wykluczania z koła i to jest dopiero problem, z którym my się borykamy. Ja nie chcę tego poruszać na łamach tutaj naszego programu, bo to nie jest program polityczny, ani nie jest program o moim kole, ale mamy duże problemy. Mamy na przykład kogoś, kogo nie do końca akceptujemy, a musimy, tak? Ja uważam i powiedzcie mi, czy się mylę, czy macie podobne zdanie, że do koła jedyną instancją, jedyną instytucją, jedynym organem, który może przyjmować do koła łowieckiego jest walne zgromadzenie członków koła. To znaczy powinno być. Ja wiem, że tak nie jest. Nie piszcie mi, że statut mówi inaczej, bo ja wiem, jak mówi statut. Ale uważam, że w idealnym świecie powinno być tak, że do koła łowieckiego przyjmuje się zwykłą większością głosów na walnym zgromadzeniu poprzez podniesienie ręki, a nie karteczki. To też jest mało męskie trochę takie pisanie tajne głosowania. To jest śmieszne po prostu. I tak samo powinno być, tak samo łatwo powinno być wykluczyć członka z koła zwykłą większością głosów na każdym walnym, bez żadnych procedur uzasadniania. Po prostu, jeżeli większość w myśl zasady vox populi, vox dei, bo mamy demokrację, tak przynajmniej twierdzimy, że mamy demokrację, a przynajmniej jej jakieś zgliszcza jeszcze nam zostały, to dlaczego jest tak, że walne zgromadzenie koła nie decyduje o tym? Zwykłą większością głosów i uwaga znowu, zwykłym podniesieniem ręki. Popatrz w oczy koledze, którego nie chcesz w kole i powiedz mu, dlaczego nie chcesz go w kole i podnieś rękę za tym, żeby go nie było, jeżeli uważasz, że tak powinno być. I jeżeli znajdziesz więcej niż połowę, którzy mają podobne zdania na ten temat, to po prostu takiej osoby w kole być nie powinno. Zresztą mało kto by chciał. Ale chodźcie, jeszcze jest jeden temat, jeszcze jeden temat mały, chodźcie ze mną. Siema. A kto tu został babcią? Bardzo zabawne. Jak się nazywam? Jägermeister. Jezus, naprawdę to przeszło. No Tomek wymyślił.